Dobry wieczór wszystkim. Już chyba mogę zacząć mówić dobry wieczór, bo zbliża się jesień, jeszcze parę dni i będziemy mieli jesień, słońce powoli już zaczyna zachodzić. Zapraszam na dzisiejszy odcinek live'a. Dzisiaj pozostajemy w temacie związanym z tym, co piszą testerzy. Mówiliśmy o zgłoszeniach błędów, mówiliśmy o tym, to było 2 tygodnie temu, tydzień temu, mówiłem o tym, jak należy czytać i analizować te zgłoszenia błędów, a dzisiaj zapraszam na live'a, w którym będę mówił o dokumentacji testów. Nie o całości dokumentacji testów, dlatego że nie da się opowiedzieć w te kilkanaście minut, które planuję, o dokumentacji testów. Będę mówił o polityce testowania, o strategii testowania i o planach testów. To są ważne dokumenty, które może uznacie, że warto mieć w waszej organizacji. Na początek jeszcze, zanim przejdę do tematu, to prośba o potwierdzenie, czy widać, słychać i czy jestem odbierany. Oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie, jeżeli będziecie mieli komentarze, dziękuję za potwierdzenie, że widać i słychać, to zapraszam. W szczególności interesuje mnie waszym zdaniem, czy to, co mówię, czyli polityka, strategia i plany testów są potrzebne w waszych organizacjach. Dlaczego? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że to są dokumenty, które są proponowane przez ISTQB. Jak pójdziecie na szkolenie test managera, no to będziecie się uczyli. Ja dzisiaj pokażę, jak takie dokumenty powinny wyglądać z grubsza, ale moim zdaniem nie we wszystkich organizacjach one się przydadzą. Polityka może we wszystkich, bo polityka jest takim dokumentem, który powinien mieć 1-2 strony i on opowiada z grubsza o tym, jak zamierzacie testować, jak zamierzacie zorganizować testowanie. To jest jeden dokument, który powinien mieć jedną instancję w waszej organizacji. Także po pierwsze jeden dokument. Tak jak macie polityka jakości jest dokumentem, który wynika z potrzeby ISO 9000, jak robicie te certyfikaty, jak certyfikujecie firmę na ISO 9000 i ona jest rozlepiana zwykle po całej firmie, przy każdej windzie, tak jak było, jak pracowałem w Infovide. Tak samo polityka testowania, nie mówię, że powinna być rozlepiana po całej firmie, ale powinna być znana wszystkim testerom i powinna mieć 1-2 strony maksymalnie. Więc na początek z lotu ptaka, na początku z lotu ptaka, jak się te dokumenty układają? Pierwszy, czyli polityka testów, jest dokumentem najwyższym. Jeden w całej firmie, rozlepiony albo nierozlepiony, ale znany wszystkim testerom i nie tylko, wszystkim, którzy mają do czynienia z testowaniem. Zaraz powiem, co dokładnie powinien zawierać. Drugi dokument, który jest niższej kategorii, niższej rangi dokumentem, on podlega polityce testów, to strategia testów. I tu uwaga, w takim klasycznym podejściu strategia testów to jest dokument, który obejmuje kilka projektów. Tak, to nie jest dokument dla jednego projektu, nie jest to dokument dla całej firmy. Możecie mieć kilka strategii testów dla różnego rodzaju projektów. Na przykład możemy robić strategię testów dla projektów utrzymaniowych. Jeżeli my mamy jakieś stare projekty, które mają już parę lat, tam się wiele nie dzieje, ale trzeba to utrzymywać, trzeba update'ować, trzeba robić testy regresji, więc produkty mamy, to możemy mieć osobną strategię testów dla tego rodzaju projektów. Z drugiej strony możecie mieć projekty agile'owe i dla projektów agile'owych możecie mieć osobną strategię testów. I uwaga, tutaj strategia to jest słowo, które się trochę miesza w dokumentacji. Ja tutaj polegam na ISTQB, które polega na standardzie ISO 29119, także polecam. To, co będę dzisiaj mówił, wyjąłem ze standardu ISO 29119 i na tym będę bazował. I kolejny dokument, plan testów, to jest dokument już dla jednego projektu.
i też pokażę, co powinien zawierać. No to przejdźmy do pierwszego z tych dokumentów. Pierwszy dokument, polityka testów. Tak jak powiedziałem, jest to jeden dokument na całą firmę i on zawiera skrótowo. Tutaj do każdego z tych punktów nie powinniście pisać więcej niż 3 zdania. Jeden akapit. Tam nie ma być elaboratów, tam ma być taka, jak to się mówi kolokwialnie, zajawka. Tak? Przychodzi kontrahent do waszej firmy, chce od was kupić oprogramowanie, dajmy na to, że jesteście software house'em, no i pyta się, no a jak będzie kontrola jakości przebiegała? No to mówicie, między innymi kontrolę jakości robimy przez testowanie i pokazujecie mu politykę testowania, tak testujemy. Taki dokument do przeczytania w ciągu paru minut, który pokazuje, no tak jak widzicie, po pierwsze cele testowania, po co testujemy. W tej chwili jestem w trakcie szkolenia Test Automation Engineer i dzisiaj opracowaliśmy cele automatyzacji testów. Tak? Przeróżne mogą być cele. Dla jednych celem testowania będzie kontrola jakości. Dla innej firmy celem testowania będzie unikanie ryzyka na produkcji. Dla innych firm celem testowania będzie pomiar ryzyka albo uzyskiwanie informacji zwrotnej. Więc tutaj tych celów testowania może być tyle, ile jest firm. W każdym razie powinniście mieć swoje własne cele testowania. Nieważne, czy macie projekty agile w środku, czy macie projekty takie bardziej klasyczne, waterfallowe, jakieś cele testowania zawsze warto mieć. W ogóle cele generalnie warto mieć. Nie mówię, że one tutaj muszą być usmartowione. Nie, raczej nie. Raczej tak deklaratywnie testujemy po to i po to i po to. Dobra, druga rzecz. Zakres testowania też ogólnie. Testujemy software, albo testujemy w naszej firmie i software, i hardware, bo tego typu mamy systemy, albo robimy testy funkcjonalne, albo robimy i testy funkcjonalne, i testy wydajnościowe, i testy bezpieczeństwa. I wtedy w każdej strategii, w każdym planie testów będą musiały być przynajmniej odniesienia do tego, jak są wykonywane testy funkcjonalne, jak testy wydajnościowe, jak testy bezpieczeństwa. Także jak wpiszecie to w politykę testów, no to pozostałe dokumenty też będą musiały przynajmniej się do tego odnieść i napisać, dlaczego tego nie robią, jeżeli jakieś testy nie są wykonywane. Stopień niezależności. To o stopniu niezależności można by długo mówić, może zrobię osobnego live'a na temat tego, jak testy mają być zależne albo niezależne. Więc tutaj jest kwestia tego, komu testerzy podlegają. Mogą testerzy podlegać kierownikowi projektu, mogą osobnemu kierownik testów, może być osobny dział, który zwykle się nazywa Quality Assurance, który też testuje. Także tutaj można by długo, to może faktycznie jest materiał na osobnego live'a, jakie są wady i zalety różnych poziomów niezależności. Możecie mieć testy wyoutsourcowane. Mamy na przykład takich klientów, którzy nie mają swoich testerów, i testerów biorą od nas, mają swoich programistów, a jak potrzebują testera w zespole, no to biorą od nas. My jako Amber Team, jak wiadomo, specjalizujemy się w testowaniu. Dalej, struktura organizacji testowania, prosta albo bardziej złożona, w zależności od tego, jakie macie projekty. Jak macie projekty scrumowe, no to będzie tester w zespole scrumowym. Jeżeli macie mega wielki projekt na 300 osób, no to tę strukturę trzeba rozpisać, żeby wiadomo było, z kim do kogo pójść. To jeszcze zobaczycie, to z kim do kogo pójść, to będzie dokładnie opisane w planie testów, ale na poziomie organizacyjnym, jeżeli macie kierownika, takiego liniowego, takiego szefa działu testów, no to powinien on tam być wpisany, że mamy dział testów i jest szef działu testów, który opiekuje się testami. Edukacja testerów, szkolimy, nie szkolimy, jakie umiejętności powinni mieć, doskonalenie procesu testowania, jak do tego podchodzimy. Ja zrobiłem już kilka live'ów na temat doskonalenia procesu testowania, to polecam o TMMI głównie, czyli o audytach procesu testowania, które potem pozwalają na to, żeby te procesy doskonalić. Jak już zmierzymy i wiemy, jak się czujemy, jak nasz proces się czuje, no to wiemy, możemy zaplanować, jak poprawić mu humor czy zdrowie, jakby tego nie nazywał. Model cyklu życia testowania, jeżeli potrzebujemy różne inne polityki organizacyjne, bo testy nie są robione w próżni.
testy są w projektach, testy są w organizacji. Jeżeli jesteście wielką korporacją, no to macie swoje struktury organizacyjne, macie swoje procedury, czy to zatrudniania, czy to urlopowe, czy to przydzielania sprzętu, no jest mnóstwo procedur i inne polityki jakościowe, polityki prowadzenia projektów, pewnie jakieś tam inne polityki się zdarzą w organizacji i do nich powinniśmy się odwołać. Testy nie są robione w próżni, nie są, nigdy nie będą, no z tego prostego powodu, że żeby coś przetestować, ktoś inny musiał to wcześniej wyprodukować, tak? Więc kontrola jakości, nie możemy robić kontroli jakości w próżni. Kolejna rzecz, przedostatnia tutaj w polityce testów, no to jak mierzymy wartość testowania. Tak, czyli jak mierzymy, powiedzmy, return on investment, czy total cost of ownership, to są różne sposoby takie już konkretne, jak potrzebujecie zmierzyć wartość testowania. Dlatego, że jak nie będziecie potrafili udowodnić i zmierzyć wartości testowania, to nikt nie będzie chciał testów. No bo po co nam testy? Po to, żeby się coś nie wysypało na produkcji. Okej, no ale jeżeli zaczniecie sprzedawać testy, sprzedawać oczywiście w cudzysłowie w organizacji, testy w ten sposób, że jak nie przetestujecie, to może wam się coś wywalić. Okej, można przekonywać, przynajmniej do pewnego rodzaju testów. Na przykład testy regresji, one działają tak jak ubezpieczenie. Jak nie zrobicie, no to coś złego może wam się przydarzyć. Jeżeli się ubezpieczycie, no to przynajmniej będziecie, no tutaj regresja jest lepsza od ubezpieczenia, bo regresja chroni przed tym, co ma się przydarzać. Tak? Ubezpieczenie chroni przed skutkami. Więc tutaj trochę porównanie może jest nietrafione, ale rozumowanie jest podobne. I to jest jakiś sposób sprzedawania testów, ale dużo lepiej pokazać, że projekty, które zainwestowały w testy, no to są robione tyle razy szybciej, albo o tyle szybciej, albo o tyle mają mniej błędów. Jak mają mniej błędów, no to jak możecie pokazać to na kosztach jakości, no to wtedy macie konkretne liczby do pokazania, jaka jest wartość testowania. Tu oczywiście nie mierzymy, tak, bo to jest polityka, dokument bardzo górnolotny. Tutaj pokazujemy, jak byśmy chcieli, żeby w projektach była mierzona wartość testowania. Co my tu mamy dalej? Etyka testerów. To też jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili bardzo wiele firm wchodzi to się chyba CSR nazywa, taka odpowiedzialność społeczna, Corporate Social Responsibility, chyba tak to się rozwija. I etyka testerów, zarówno ta wewnętrzna, że testerzy nie oszukują, nie kłamią, nie raportują nieprawdy, jak i ta zewnętrzna, że testerzy pracują dla dobra szerszej społeczności, tak? Czyli raportujemy błędy dla dobra szerszej społeczności, żeby ta społeczność, która korzysta z waszych produktów, mogła z nich korzystać i bezpiecznie, i mogła mieć do nich zaufanie. To było kiedyś wpisane, ta etyka testerów, w kodeksie etycznym ISTQB. On był częścią certyfikatu i szkolenia z tego podstawowego, więc tam lata temu testerzy, jak się szkolili z testowania, to uczyli się też kodeksu etycznego. W tej chwili to nie wiem, co się stało z tym kodeksem etycznym. Swoją drogą, no można poszukać. Wydaje mi się, że na stronach ISTQB gdzieś jest dostępny kodeks etyki testera. No dobra. I to jest polityka testów. Dokument jedno-dwustronicowy na najwyższym poziomie. Jeżeli są jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Widzę, że tutaj pojawiło się 2 komentarze. OK. Mam nadzieję, że nie trafiłem na jakiś mecz albo coś podobnego. Ale no dobra. To jedziemy dalej. Polityka testów to jest to, o czym już opowiedziałem. Strategia testów. Strategia testów to jest dokument, który podlega polityce testowania. Tak jak powiedziałem, może być kilka dla różnego rodzaju projektów i jak widzicie, jest skomplikowany. Długi może być. Tutaj jest to, co ISO 29119 mówi o strategii testowania. Opowiem tylko o tych najważniejszych rzeczach, tak? Bo w zapowiedzi było o tym, że opowiem o tym, jak zrobić skuteczną politykę testowania.
I skuteczna polityka testowania, wrócę jeszcze na chwilę, żeby wywiązać się z tego, co było w opisie, to przede wszystkim są spisane cele testowania, spisany proces testowania, żeby było wiadomo, jak idą poszczególne, albo nie wiem, jakie mamy poziomy testowania. I bardzo ważna rzecz, mierzenie wartości testowania. Jak będziecie pokazywali, że testowanie ma wartość. Więc jeżeli chcecie, żeby testowanie się rozrastało, rozkwitało w waszej organizacji, no to na pewno cele testowania trzeba spisać, bo bez celów nie ma dążenia. Proces testowania i mierzenie wartości testowania. Taka jest moja opinia. To są te 3 najważniejsze punkty, które powinny się pojawić w polityce testów. Dobra, to przejdę teraz drugi raz do strategii testów. Strategia testów ma na nieszczęście w dokumentach ISO i ISTQB 2 znaczenia. Znaczenie takie, jak widzicie, dokumentowe, bo to dokument strategii testów to jest dokument, który opisuje, jak podchodzimy do testów. No właśnie, i to podchodzimy to jest drugie znaczenie. Dlatego, że w niektórych dokumentach wymienia się strategię na podejście, czyli jest strategy po angielsku albo approach. Więc pytanie, jak wam jest wygodniej myśleć, bo jeżeli chcecie myśleć na poziomie strategicznym o testowaniu, to możemy podejść, tak jak tutaj widać na tym, powiedzmy, że slajdzie, który tutaj pokazuje, że strategia to jest dokument. Jeżeli chcecie mieć lekką dokumentację testowania, można podejść do tego tak, że opisujemy nasze podejście do testów. I w pełnym podejściu wybierzcie z tego to, co jest potrzebne dla waszego projektu. I tutaj znowu cele testowania i zakres testowania są powtórzone i one się będą cały czas powtarzały. Dlatego, że w każdym projekcie, czy we wszystkich projektach, może tak lepiej zabrzmi, potrzebujecie mieć cele testowania spisane po to, żeby ludzie wiedzieli, po co testują. Bo nie zdążycie wszystkiego przetestować, nie zdążycie zrobić wszystkich rodzajów testów, trzeba testy priorytetyzować. Więc żeby mieć jakąś podstawę do priorytetyzowania testów, taki swojego rodzaju kodeks moralny wewnątrz testerów, wewnątrz testowania, no to trzeba mieć spisane cele testowania. Co jest ważniejsze? Czy ważniejsza jest regresja, czy ważniejsze są testy nowych funkcji? Czy ważniejsze jest unikanie ryzyka na produkcji, czy ważniejsza jest automatyzacja? I to powinno być w celach testowania. Metodyka, proces to już było. W strategii testowania powinno być też parę słów na temat dokumentacji testowej. I tutaj znowu ten dokument już jest konkretniejszy niż polityka testowania, ale nadal to nie jest dokument roboczy. Nie pracujecie na podstawie tego dokumentu. Nie wykonujecie swoich tasków jako testerzy na podstawie strategii testów. Podejmujecie decyzje, zwłaszcza przy planowaniu, tak, jak najbardziej, ale nie tak, że czytacie ten dokument codziennie i się zastanawiacie, czy jesteście zgodni, czy nie. To raczej kierownik testów powinien znać swoją strategię testów, jak będzie podejmował decyzje, ale takie na poziomie jakby całości projektu, no to powinien wiedzieć, jakich standardów się trzymać. Nie? Czy na przykład czy trzymamy się standardu dokumentacji ISO 29119-3, czy trzymamy się procesu testowania opisanego w 29119-2, czy mamy swoje własne książki procesów i trzymamy się swoich własnych książek procesów, czy nie mamy procesu i każdy projekt wymyśla własny proces. Także, albo to już mówiłem, jak podchodzimy do doskonalenia procesu testowania, czy zbieramy miary, czy robimy root cause analysis, taką analizę przyczyn podstawowych, to tutaj hasłowo powinno być opisane, ale znowu hasłowo. Tak? Hasłowo, bo to jest dokument, który opisuje wasze podejście do testów. Tak, co to znaczy podejście? To znaczy, jakby to opowiedzieć tak mniej techniczne. Podejście oznacza zamiar, tak? Czyli jak siadacie do obiadu, macie zamiar zjeść obiad.
No i teraz, albo posłuchaliście się mamusi i nie jedliście cukierków przed obiadem i wtedy wasze podejście jest takie, że zjecie wszystko, co wam postawią, bo jesteście głodni. Albo napchaliście się cukierków czy czekolad, bo nie słuchaliście się mamusi, wobec tego nie czujecie głodu, no bo macie wysoki poziom cukru, no i wtedy wasze podejście do obiadu jest takie bardziej raczej leniwe i marudzące. Tak? Widzicie? Jakby dwa różne podejścia. Tak samo w testowaniu, zależnie od celów, jakie mamy, możemy mieć różne podejścia. Ok, doskonalenie, standardy. Co tu jest jeszcze takiego, co by warto było omówić konkretniej, takie co ma wartość. No, mierzenie wartości testowania, to jest, podkreślam jeszcze raz, i typy testów. Typy testów, tutaj powinny być wymienione typy testów, jakie będziecie wykonywać, jakie są obligatoryjne albo jakie są proponowane do wykonania w przypadku testowym. Jak typy testów, skąd wziąć typy testów? No wiadomo, są testy funkcjonalne i niefunkcjonalne, to jest podział typu testów. Jeżeli potrzebujecie konkretniejsze podziały na funkcjonalne, niefunkcjonalne, no to polecam ISO 25010, tam będziecie mieli 8 podstawowych typów testów i w ramach tych 8 podstawowych typów testów, tak z 30 w sumie podtypów testów, możecie sobie tutaj wypisać te typy, które was najbardziej interesują. Polecam w praktyce testy funkcjonalne, no bez których się nie obędziecie, testy wydajnościowe, testy bezpieczeństwa i testy użyteczności. To są takie typy testów, które warto wykonywać. Mówię tutaj o takich standardowych biznesowych aplikacjach, takich, które, nie wiem, typu sklep internetowy, bankowość internetowa, tego typu rzeczy, aplikacje, z którymi będą pracowali normalni ludzie, tacy nie informatycy. To te 4 typy testów dobrze by było, żebyście mieli wpisane do strategii i potem wykonane. Techniki testowania, to też można się na standardy tutaj powołać. Jak macie jakieś ulubione, można wypisać. Jak macie jakieś obligatoryjne, też można tutaj wypisać. Bardzo ważne są kryteria rozpoczęcia i zakończenia testów, dlatego że z nich, po pierwsze, przy kryteriach rozpoczęcia macie, jak dobrze sformułujecie te kryteria i będziecie je egzekwować, macie porządek w testowaniu. To znaczy, zaczynacie testować wtedy, kiedy to ma sens. Na przykład, jako kryteria rozpoczęcia można wpisać wykonanie bezbłędne smoke testów, testów dymnych. No i dopóki smoke testy nie są wykonane w 100% dobrze, dopóty testerzy nie rozpoczynają testów. Na jednym ze szkoleń uczestniczka opowiedziała mi taką historię, gdzie pracowała w firmie, która dostarczała oprogramowanie. To oprogramowanie miało wydania co kwartał. No i więc był development, taki tam plus minus agile, ale ona miała zagwarantowane, że na 2 tygodnie przed wydaniem ma zrobić pełną regresję. No i teraz pełna regresja zajmowała im 2 tygodnie, tylko że tam ściśle przestrzegali deadline'ów. Wobec tego deweloperzy, jak mieli swój deadline, nieważne gotowe czy niegotowe, wrzucali na środowisko testowe to, co było zrobione akurat na ten weekend. No i potem zespół testowy męczył się przez tydzień, zanim zostały poprawione wszystkie krytyczne błędy. I tak naprawdę z 2 tygodni testowania mieli tydzień testowania, bo przez pierwszy tydzień trwało jeszcze uruchamianie i dotestowywanie grubych błędów w oprogramowaniu. Tak? Jeżeli chcecie uniknąć takiej sytuacji, to trzeba robić takie bramki jakościowe na wejściu do testowania i to są kryteria rozpoczęcia i na zakończeniu, czyli kryteria odbiorowe, kryteria zakończenia testów, kiedy kończymy testy, tak żebyście mogli z czystym sumieniem testy zakończyć. Dobrze, dostałem komentarz, który mi bardzo pomaga, więc wyświetlę. Mówię o strategii testów, czyli o podejściu do testów i jest to określenie, jak to zrobimy, tak? Jak się za to zabierzemy. O tak. To jest bardzo, bardzo obrazowe i bardzo ładne, także
Dziękuję bardzo. Nie do końca wiem, komu dziękuję, bo tutaj niestety na LinkedIn nie pokazuje przez StreamYarda ich komentarzy. Znaczy komentarze pokazuje w tę stronę, ale nie pokazuje użytkowników. No dobrze. To w takim razie idziemy dalej. Jak się zabieramy za testy? Jak to zrobimy? Tak? Czyli jak rozpoczniemy testy, jak zakończymy testy, jak podchodzimy do retestów i do testów regresji też. Polityka czy podejście tak naprawdę do tego. Jak będziemy priorytetyzować testy, czyli według ryzyka. Najlepiej według ryzyka. Tak? Priorytetyzacja testów najlepiej idzie według ryzyka, dlatego że tak na dobrą sprawę jakby chcemy chronić, i to jest jeden z celów testowania, jak dla mnie, chcemy chronić przed wypadkami na produkcji, przed awariami na produkcji i to takimi, które bolą. A bolą rzeczy, które wywalają się, które często ulegają awariom, albo jeżeli awarii ulegnie bardzo ważny element systemu. Jeżeli macie firmę szkoleniową, tak jak nasza, to jakby u nas uległ awarii system zapisu na szkolenia, no to leżymy, bo nie mogą się klienci zapisywać na szkolenia. Są obejścia, tak? Możecie do nas zadzwonić, możecie napisać na akademia@amberteam.pl. Jakieś tam obejścia są, ale myślę, że nie wiem, czy wszystkim naszym potencjalnym klientom chciałoby się zadzwonić, czy chciałoby się napisać maila. A tak wypełniają formularz i klikają zapisz się na szkolenie i są zapisani na szkolenie. Także regresja, mówiłem o ryzyku. Tak, więc tutaj polecam retesty, a zwłaszcza testy regresji, priorytetyzować według tego, jakie jest ryzyko i biznesowe, i techniczne. Zarządzanie incydentami, zarządzanie środowiskiem testowym, zarządzanie danymi testowymi też powinno być wpisane w strategii testów. W danych testowych na przykład anonimizacja. Jeżeli korzystacie z danych z produkcji, one powinny być anonimizowane, bo jak nie, to przyjdzie Urząd Ochrony Danych Osobowych, jak wam zrobi kontrolę i zobaczy, że używacie do testów danych ze środowiska produkcyjnego, no to nałoży na was karę, bo to jest nieuprawnione użycie. Dlatego, że wasi klienci nie dali wam, czy waszemu klientowi, jeżeli jesteście software house'em, najczęściej nie dali uprawnień do używania tego w testach, do używania ich danych w testach. Tak? Jeżeli idę do banku, daję bankowi swoje dane, czy tam firmie telekomunikacyjnej, czy firmie internetowej, czy dowolnej innej firmie, no to daję po to, żeby mieć internet, żeby mieć dostęp do usług bankowych, albo żeby mieć telefon, a nie po to, żeby oni testowali na moich danych. Przynajmniej takie jest domniemanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to obejść swoją drogą, jakbyście czy wasi klienci podczas rejestracji użytkowników dali jeszcze jeden checkbox. Zgadzam się na użycie moich danych osobowych w testach oprogramowania, tak jak zgodę marketingową, na tej samej zasadzie co zgodę marketingową, to moglibyście używać danych w testach. Także, ale chyba nie znam systemu, w którym coś takiego by było zaimplementowane, więc pozostaje nam anonimizacja danych testowych. W strategii testów powinno być opisane też podejście do automatyzacji. Kiedy automatyzujemy, co automatyzujemy, czy automatyzujemy równolegle z developmentem, czy automatyzujemy po sprincie, czy automatyzujemy. Jest ileś tam podejść do organizacji automatyzacji testów. Chyba o tym nie mówiłem jeszcze na swoich live'ach, więc może kiedyś coś więcej opowiem, jak można, zwłaszcza w projektach scrumowych, poustawiać automatyzację, kiedy ona powinna się zdarzyć. To też trzeba przemyśleć, bo nie ma najlepszego rozwiązania oczywiście pod słońcem, bo zawsze jest to zależy, ale jest kilka opcji, z których można wybierać. Dobra, zarządzanie ryzykiem, o tym już mówiłem, i strategia ponownego wykorzystania zasobów testowych, tak, czy strategia reużycia. Czy macie na przykład jakieś ogólnofirmowe repozytorium, tak jak my mamy. Mamy wiki i na tym wiki są pewne algorytmy, które się pisze w zasadzie w każdym projekcie. Algorytm generacji PESEL-i,
algorytm generacji jakichś tam innych danych testowych, no to tego typu rzeczy są przechowywane i one są reużywane. No, jako wiedza, tak, bo to jest jakoś fragmentarycznie, bo nie sposób jest przenieść przypadków testowych 1 do 1 z projektu w projekt, no chyba że macie bardzo podobne projekty albo te same projekty, tylko kolejna wersja. Okej, wtedy to rzeczywiście się da, ale jakieś tam fragmenty skryptów, zwłaszcza generujące dane testowe albo realizujące czy obchodzące jakieś problemy techniczne, które się zdarzają przy pewnych technologiach, no to jak będziecie mieli tę samą technologię w kolejnym projekcie, to będziecie mieli te same problemy i możecie reużyć rozwiązania z poprzedniego projektu. To jest strategia testów. Jak widzicie, dokument jest szeroki. On nie musi też być długi, bo w strategii testów dobra. Pozdrawiam Beatę również, jak najbardziej. Także widzę, że prośba o przedstawienie się została spełniona. Także dziękuję bardzo i bardzo mi miło. Dziękuję za wszystkie komentarze, bo to chyba nie pierwszy i na pewno nie pierwszy w ogóle, tak? Nawet jeżeli pierwszy w tym live. Wracając. Strategia, dokument, który jest szeroki, ale on nie musi być długi, dlatego że każdy z tych punktów, który tu jest opisany, on powinien być też jednym akapitem albo jakimś wylistowaniem, wybuletowaniem opcji, które są dostępne. Na przykład przy typach testów powinno być, tak jak mówiłem, napisane polecamy, albo muszą być wykonane, albo mogą być wykonane takie i takie typy testów. Także i jeszcze raz podkreślam, strategia testów nie jest dokumentem dla jednego projektu, tylko jest dokumentem ponadprojektowym i on nawet nie powinna należeć do dokumentacji projektowej. Czasami widziałem projekty, zwłaszcza duże projekty, publiczne projekty, w których się robi mega wielką dokumentację jakościową i tam w ramach tej dokumentacji się pisze politykę jakości, politykę testowania, strategię jakości, strategię testowania, tego takie przez duże S i duże P. Nie wiem po co. Znaczy, po to, żeby były te dokumenty i żeby to poważnie wyglądało, ale w praktyce to polityka powinna być jedna na całą firmę, strategie powinny być na kilka projektów. No właśnie, a co w projektach? A w projektach powinien być plan testów. I ten plan testów, może być kilka planów testów, dlatego że ISO 29119 mówi, że powinien być ogólny plan testów, czy główny plan testów, jak się go nazywa, jeden na cały projekt i wtedy on dotyczy tylko tego projektu, on podlega strategii testowania, która podlega polityce testowania, jeden plan testów, ale on może obejmować wszystko na wysokim poziomie abstrakcji, a poniżej mogą się pojawić tak zwane level test plan. To jest przetłumaczone na polski jako plany testów poziomów, ale tak na dobrą sprawę to ten level test plan, w tych level test planach, które wyglądają dokładnie tak samo, czy mają taki sam spis treści, tylko mają mniejszy zakres, są bardziej szczegółowe, dotyczy pewnego rodzaju testów. Możecie zrobić plan testów akceptacyjnych, plan testów systemowych, plan testów integracyjnych. Nie spotkałem chyba, żeby ktoś plan testów unitowych robił. To byłaby chyba lekka przesada. Ale może być plan testów wydajnościowych, plan testów penetracyjnych, plan testów dostępności, plan testów użyteczności. Jak macie różne rodzaje testowania i one są u Was w projekcie osobnymi taskami wydzielonymi, które są rozliczane, być może są też wyoutsourcowane gdzieś tam na zewnątrz, tak, jak macie testy wydajnościowe do wykonania, no to nie musicie daleko szukać. Więc wtedy, jak mamy powiedzmy takie testy wydajnościowe dajemy na zewnątrz, tak, takiemu przysłowiowemu Amber Teamowi, to Amber Team robi plan testów. Czyli robicie plan testów z nami, który będzie obejmował tylko i wyłącznie testy wydajnościowe. I już, czyli dobra, będzie opis systemu w planie testów. Dobra, wracam teraz do
tego ogólnego planu testów, co w nim powinno być, a przy okazji zastanawiajcie się, czego w nim nie ma. Tak jak będę opowiadał, chyba że ktoś wie, no to od razu proszę o komentarz, czego nie ma w planie testów według ISO 29119 i według ISTQB. A to już jest ostatni dokument, który omawiam dzisiaj, więc jak skończę go omawiać, to rozwiążę tę zagadkę. Chyba, że ktoś mnie uprzedzi. Czyli plan testów, opis systemu, przegląd systemu, overview. Tak? Tam jest po angielsku jest overview systemu, czyli albo tego, systemu, który będzie testowany, znowu cele, zakres. Jeżeli to będzie, zakresem jest cały projekt, robimy master test plan, zakresem jest cały projekt. Jeżeli robimy plan testów wydajnościowych albo plan testów użyteczności, no to zakres obejmuje takie i takie funkcjonalności i takie typy testów. Bo tu nie ma. Nie ma. Dobrze, innych typów testów. Uwaga, bardzo ważna rzecz. Tu w planie testów w zakresie, zakres określamy i pozytywnie, i negatywnie. Tak? Czyli piszemy, co powinno, nie to, co powinno być w planie testów, tylko co jest w zakresie testów i piszemy, czego nie ma w zakresie testów. Dlatego, że potem też nas będzie rozliczał. Wiecie, jakie są dwa pytania, których najbardziej nie lubią testerzy. Tak? Pierwsze pytanie, czy zaczepka jest taka, dlaczego znajdujecie tyle błędów? I to się pojawia najczęściej w projektach przed wdrożeniem, no bo deweloperzy się denerwują, kierownik developmentu czy kierownik projektu się denerwuje. A tu jeszcze jeden błąd, a tu jeszcze jeden, tu jeszcze jeden. Chcieliby już oddać, a tu jeszcze jakiś błąd, a tu jeszcze jakiś błąd, a tu jeszcze jakiś błąd. Nie? Drugie pytanie, druga zaczepka jest taka, a czego tego nie znaleźliście? No i to się najczęściej pojawia po wdrożeniu. Czyli ja to tak czasami właśnie frustruję się. No niech się zdecyduje ten zespół deweloperski, czy oni chcą, żebyśmy znajdowali błędy, czy nie chcą, żebyśmy znajdowali błędów. Więc w związku z tym, żebyście nam pytanie, dlaczego tego nie przetestowaliście, żebyście mogli odpowiedzieć precyzyjnie, na przykład, bo nie było to w zakresie, to ten zakres trzeba opisać. I trzeba napisać to i to i to testujemy, a tego i tego i tego nie testujemy. No i potem, jak się zdarzy jakaś awaria na produkcji, a nie było to testowane, bo nie było w zakresie, a te plany powinny być zatwierdzane przez odpowiednie kierownictwo, bo to nie jest tak, że testerzy sobie wymyślają i planują. Tak, testerzy wymyślają i planują, ale plany są potem uzgadniane i zatwierdzane, bo testów nie robimy w próżni. To już mówiłem. Dobra, czyli tutaj zakres. Zakres, co testujemy i czego nie testujemy. Odnośniki. Różne założenia i ograniczenia, w tym jakieś standardy regulacyjne, którym podlegacie, jeżeli podlegacie jakimś, ryzyka związane z testowaniem i tu ryzyka podzielone na produktowe i ryzyka projektowe związane z testami. I tu kierownik testów, bo on zwykle odpowiada za ten dokument, powinien się zastanowić, jakie są ryzyka i produktowe, i projektowe. Oczywiście z zespołem najlepiej, bo jak nie ogarniecie ryzyk, to się zmaterializują. Dobra, widzę, że jest jeszcze jeden komentarz. Tak, widocznie źle testujesz, skoro to nie było sprawdzone. Nie, tego nie dostałem, ale jakbym dostał, to myślę, że by mnie trafiło i bym sobie poszedł. No bo znowu, nie wiem, czy warto pracować z ludźmi, którzy nie wiedzą, od czego jest testowanie. Tak, i nie wiedzą, i to też pokazywałem już to kilka razy na live'ach, że nie da się wszystkiego przetestować. W typowym projekcie, to też odsyłam Was do mojego live'a o Defect Prevention, tam pokazuję statystyki. W typowym projekcie średniej wielkości 85% defektów jest znalezione i naprawione, czy znalezione jest około 90-85% sumarycznie jest naprawiane, a 15% idzie na produkcję. Tak, czyli 1/6 błędów idzie na produkcję. To jeżeli macie niedługo wdrożenie, no to zróbcie sobie taki rachunek krótki w głowie, ile macie zgłoszonych błędów
tak? Pewnie parę tysięcy, jak macie średniej wielkości albo większy projekt. I pomyślcie sobie, że 1/5 ponad to, co macie zgłoszone, tak, pójdzie na produkcję. Po to nam zresztą jest potrzebne ryzyko produktowe i ryzyko projektowe, żebyśmy wiedzieli, co trzeba dokładniej i szybciej przetestować. Dobra, tu podejście do testowania. Tutaj w oryginale angielskim było test strategy, ale ja to specjalnie zamieniłem na podejście do testowania, dlatego że tu opisujemy, jak się będziemy zabierać za testy już konkretnie w tym projekcie. Produkty testowania, harmonogram zadań związanych z testowaniem, jeżeli potrzebujecie harmonogram oczywiście, bo nie musicie korzystać z całego planu testów, jeżeli nie macie harmonogramu. Proste. Zasoby ludzkie, kogo potrzebujemy zatrudnić, z czego się potrzebujemy doszkolić, komunikacja, komu co raportujemy, od kogo co bierzemy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, dlatego że testy w wielu wypadkach są albo stoją za decyzją go, no-go projektów. Albo dacie raport z testowania, że wszystko jest OK i można dalej ruszać na produkcję, albo nie dacie, albo dacie raport, że nie można ruszać na produkcję. No i wtedy trzeba wiedzieć, komu ten raport wysłać, żeby on trafił do odpowiednich ludzi, żeby był przeczytany i żeby były podjęte odpowiednie decyzje, tam szczebel czy 2 szczeble wyżej. Punkt 12. Odchylenie od strategii testowania. To nie jest tak, że w każdym projekcie musicie się trzymać ściśle strategii testowania. Dobrze by było, jeżeli się da, ale każdy projekt ma swoją specyfikę, więc możecie się nie trzymać strategii testowania, tylko trzeba napisać, dlaczego na przykład w tym projekcie nie robimy takich i takich testów, albo dlaczego w tym projekcie nie piszemy takich i takich dokumentów, bo specyfika jest taka i taka, jest wyjaśnienie, wtedy ten plan, tak jak mówiłem, jest zatwierdzony i to zatwierdzenie od odchylenia od strategii testowania jest OK. Tak? Jest nie to, że usprawiedliwione, jest uzasadnione i zaakceptowane. To jest lepsze. No i 13. to jak podchodzimy do udoskonalenia procesu testowania, czyli czy robimy retro, czy robimy root cause analysis, czy analizujemy przyczyny błędów, czy statystycznie, czy jak. Też warto opisać, po to, żeby proces był doskonalony, po to, żebyście testy robili coraz lepiej, bo wiadomo, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Okay? No dobra, to zadałem pytanie, czego nie ma w planie testów. No i teraz nie wiem, bo nie dostałem odpowiedzi, czy to jest aż tak oczywiste, że wam nie przyszło do głowy, czy po prostu nie znaleźliście. No ale dobrze, to powiem, to już będzie ostatnia rzecz, więc jeżeli jakieś komentarze jeszcze się pojawią, to chętnie odpowiem na nie. Jeżeli się nie pojawią, to będę się powoli żegnał, a zanim się pożegnam, to po pierwsze powiem, czego nie ma. Nie ma w planie testów przypadków testowych i scenariuszy testowych. Nie ma. Według standardów ISO takich bytów nie ma. ISO mówi, że przypadki testowe, scenariusze testowe są w dokumentacji projektu testów, Test Design Specification, tak? Czyli w projekcie testów. Plan testów jest dokumentem organizacyjnym, tak jak w planie projektu. W planie projektów jest organizacja projektu. W planie projektu nie macie designu, nie macie architektury, macie harmonogram, macie ludzi, macie taski, macie ryzyka projektowe, macie schemat komunikacji. Zasadniczo plan testów jest kalką planu projektów na zakres testowania w danym projekcie. Tak o tym możecie myśleć. Więc jeżeli chcecie być zgodni z ISO, jeżeli chcecie być zgodni z tym, co mówi ISTQB, ISTQB powołuje się na ISO 29119, no to przypadki testowe i scenariusze testowe, one siedzą sobie w odpowiedniej dokumentacji, a nie w planie testów. No dobra. I z tym Was zostawiam. A jeszcze kilka ogłoszeń. Mam nadzieję, że się przydadzą. Mamy ostatnie miejsca na szkolenia z kierownika testów 9-13 października, prowadzoną przez Lucjana Stapa, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca.
10-12 września szkolenia CTFL. Zapisywać się można u nas na stronie. Mam nadzieję, że działa. Tak jak mówiłem, jestem przekonany, że działa. Także tu krótkie ogłoszenie o szkoleniach. I jeszcze jedno bardzo gorące i bardzo serdeczne zaproszenie, albo nawet dwa. Pierwsze zaproszenie, no to ruszyły zapisy regularne na konsoleniu. Early Birds się skończyły, więc zapraszam wszystkich. Jeżeli interesuje Was automatyzacja testów, no dzisiaj nie jest temat automatyzacji, co prawda, ale może będą odsłuchiwali to na YouTubie automatycy niedługo, to zapraszam Was na Conselenium, gdzie będzie z kim porozmawiać na temat automatyzacji testów, będzie wiele prelekcji, już powinna być dostępna agenda. Mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego, więc zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie mnie spotkać na żywo, to też zapraszam, będę na tej konferencji. I drugie zaproszenie na drugą konferencję, na Test2res. Jeszcze są miejsca z tego, co usłyszałem, podobno już niewiele, więc jeżeli ktoś się wybiera na Test2res, to spieszcie się, więc na Test2res też będę, więc na jednej, na drugiej albo na obu konferencjach zapraszam do bliższego kontaktu, a jeżeli nie chcecie czekać na kontakt na żywo, no to zapraszam na kontakt na LinkedInie, zapraszam do subskrybowania i zapraszam też do lajkowania moich live'ów. I dziękuję bardzo na dzisiaj i do zobaczenia.